momencie wybicia do wsadu robota jeszcze nie jest skończona. Jak wyjdę w powietrze, wykonam daną ewolucję, nadal nie mogę być w 100% pewny, że ta piłka przejdzie przez tą obręcz. Mówi się, że obręcz koszykarska jest w stanie pomieścić dwie piłki jednocześnie, natomiast patrząc na nią z bliska, wcale nie jest taka duża. Cześć, jestem Rafał Lipiński, Lipek. Jestem 5-krotnym mistrzem świata we wsadach. Całość zaczęła się od klasycznej koszykówki. Grałem w kosza całe życie, od kiedy rodzice postawili mi na ogrodzie kosz. No i gdzieś tam przez kluby sportowe, grając w gimnazjum, grając w liceum, cały czas się rozwijałem jako koszykarz, natomiast nie do końca szło to w parze z myślą trenerską moich trenerów. Wolałem jakieś tam amerykańskie triki, nazwijmy to, niż klasyczną wersję europejskiej koszykówki. Wiąże troszeczkę rozwój swojej kariery z początkami portalów społecznościowych. Dzięki temu, że mogłem wrzucać filmiki do sieci, wiele osób mogło się nagle o mnie dowiedzieć. Momentem przełomowym, myślę, był mój pierwszy konkurs sadów w życiu, który miał miejsce w Poznaniu, swoją drogą, czyli w moim rodzimym mieście. I zrobiłem wsad z obrotem o 540 stopni. Byłem chyba wtedy drugim Polakiem, który coś takiego zrobił. I nagle ludzie interesujący się sportem zadali sobie pytanie, kim jest ten gościu? Nagle na pierwszy konkurs sadów przyjeżdża, wykręca takie coś, no to nie ma sensu. Gdzie on był? Nikt o nim nie słyszał. Stwierdziłem, o kurczę, chyba rzeczywiście jestem dobry w tym na skalę polską i zobaczymy, jak to będzie w kwestii światowej. No, dajcie mi jakieś wyzwanie. Pierwsze mistrzostwo świata zdobyłem w Miami. Wtedy pamiętam, miałem okazję wystąpić przeciwko jednemu z najlepszych dunkerów na świecie, Worm ze Stanów. I nagle wkraczam ja, chudy, niższy. No i udało się praktycznie wszystkie wsady zrobić w pierwszej próbie. Dostałem najwyższe noty od sędziów. Tak się musiało to skończyć. Było to dla mnie niesamowite uczucie, szczególnie, że miałem wtedy 21 lat. Był okres w mojej karierze, gdzie zamieszkałem w Los Angeles, więc czułem, że to jest dobre miejsce dla mnie w tym momencie, żeby gdzieś tam rozwinąć swoją karierę i bardzo dużo tam się nauczyłem, szczególnie koszykarsko, ponieważ tam no, trudno nie grać w kosze, na każdym boisku są no, takie wspaniałe mecze z wspaniałą atmosferą, więc generalnie czerpałem z tego jak najbardziej mogłem. W międzyczasie nadal latałem po całym świecie, wtedy pamiętam wygrałem Mistrzostwo Świata w Tokio, brałem też udział w bardzo fajnym turnieju w Rio de Janeiro. Wspaniale było poznać ludzi, którzy są na samym szczycie tej tabeli koszykarzy w tym momencie, takie jak Kobe Bryant, LeBron James, Shaquille O'Neal. Natomiast pokazało mi, jak bardzo się różnimy mimo wszystko też fizycznie. Jak ja stanąłem koło LeBrona, to zobaczyłem, że jeśli nie miałbym przeciwko niemu grać, a tym bardziej go kryć, no to ja naprawdę nie chcę tego robić. Tak samo jak później przy Shaquille O'Nealu, jak stałem i zobaczyłem, że ten gościu miałby mnie kryć, albo co gorsze, ja miałbym go kryć pod koszem po jakiejś tam wymianie na pick and rollu, no nie miałbym szans po prostu, nie? Dunking jest taką dziedziną sportu, gdzie genetyczne uwarunkowania są nie bez znaczenia. Sam nie jestem wysoki, ale co jest ciekawe i na co chciałbym zwrócić uwagę, to nie wzrost się liczy we wsadach, tylko zasięg ręki. Często na przykład staję przy moich kolegach zza oceanu i niby jesteśmy takiego samego wzrostu, ale jak później gdzieś tam wyciągamy tą naszą rękę w górę, się okazuje, że na przykład gościu ma 15 cm zapasu nade mną. To znaczy, że ja muszę 15 cm wyżej skoczyć, żeby być na tym samym pułapie, co on z ręką, mimo że jesteśmy tego samego wzrostu. Ja wiem, że musiałem dużo pracy włożyć w to, żeby przygotować swoje ciało do wsadów. Musiałem się zająć bardziej pracą na siłowni, nad poprawianiem swoich warunków motorycznych, niż na treningach czysto koszykarskich.
feel the pain, but I love you. Miałem sporo kontuzji podczas swojej kariery, co tak naprawdę nauczyło mnie sporo o swoim ciele. Zacząłem interesować się podczas urazów, jak są wywołane, jakie są skutki. Bardzo mnie to zainteresowało i w ten sposób tak naprawdę zakochałem się w anatomii, zakochałem się właśnie w ujęciu dobrobytu człowieka jako jednostki i stwierdziłem, że jedyną opcją poszerzenia swoich zainteresowań tego typu jest rozpoczęcie studiów lekarskich. Motywowało mnie przede wszystkim to, że chcę dalej się rozwijać po karierze sportowej. Wiem, że to jest właściwy kierunek, który daje mi praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju. W pewnym momencie sportowiec uświadamia sobie, że nie jest w stanie robić tego na najwyższym poziomie do końca życia. Nie mam jakiejś takiej swojej jednej dewizy na życie, każdy musi to czuć we wnętrzu. To jest takie parcie do przodu, które każdy powinien mieć wewnątrz, taka motywacja wewnętrzna, której trudno troszeczkę ubrać w słowa. Robię to już od 12 lat. Czuję się spełnionym zawodnikiem w swojej dyscyplinie. Jestem w takiej fazie stabilizacji swojej kariery, że wiem, że nic nikomu nie muszę udowadniać, tylko robię to dla siebie. Kocham wsady, uwielbiam koszykówkę i chciałbym robić te wsady najdłużej, jak tylko się da. I żeby odejść we właściwym momencie, wiedząc, że zrobiłem, co do mnie należy i pożegnać się na dobrych warunkach.